Dzisiaj w serii Ferrari 250 GTO Legenda od Fizi Publishing złożymy sobie numery 89, 90 oraz 91. Złożymy nasz zbiornik paliwa, w którym będziemy trzymali paliwo, czyli nasze baterie oraz całą elektronikę. A jeżeli chodzi o elektronikę, to też ją dzisiaj wstawimy, bo dostajemy płytkę elektroniczną. Również złożymy pierwsze elementy naszego wydechu, będzie to rura wydechowa lewa. Także zapraszam. Złożenie 89. Podwozie i karoseria. Będziemy potrzebowali czegoś miękkiego, żeby nie porysować naszej tylnej części karoserii. I bierzemy ją do góry nogami. Jakbyście się zastanawiali, to dalej jest to jedną całością, nie rozpadło się u mnie. I potrzebujemy naszego wnętrza, które będziemy sobie przyczepiać oczywiście. I do góry nogami. Oj. W ten sposób do góry nogami. Oczywiście uważajmy, żeby nie przygnieść żadnych kabli. O, te kable już są na zewnątrz. No i super. Zwróćcie proszę uwagę na to, aby te dwa miejsca były w dobrym punkcie na śrubki. Tutaj są również takie fajne punkty, po których możemy sprawdzić, czy wszystko jest ok. Oraz w tych miejscach. Bo tutaj idzie ta metalowa rama, którą widać, jak otworzymy drzwi. Przerzucamy na drugą stronę. Czyli tak, jak powinien stać samochód. Jeny, trochę to ciężkie, albo... Dobra, robiłem remont na urlopie, dlatego jest mi wszystko ciężko. Mamy to niby wlew oleju. Tutaj jest wlew oleju, a nie wlew paliwa? Okej, tu jest wlew oleju, a tu jest wlew paliwa? Ciekawe. Ach, mieliśmy ten wlew oleju, rurkę, umieścić w środku tego, ale mi to samo się nałożyło. Ale ekstra. No to wracamy znowu do góry nogami. Czy ja tu nic nie przygniotłem, żadnego kabla? Nie, jest pięknie po prostu. I na początek przykręcamy na dwie śrubki typu C w tym oraz w tym miejscu. Śrubki typu C przykręcone, to teraz nasz bagażnik, rura ma iść oczywiście w ten otwór, czyli w taki sposób, a te dwa wystające elementy mają trafić do tyłu, do tej najbardziej oddalonej części karoserii. Tak, ten element trafia tu, to oczko będzie przykręcone tu, a to tutaj oraz to będzie tu. Czyli 4 punkty, gdzie przykręcamy śrubki. Mogłem związać te kable, teraz mi tu trochę przeszkadzają. Śrubki typu B będą tutaj oraz śrubki typu C będą w tym oraz tym miejscu, dlatego że C idą do metalu. Śrubki typu B przykręcone, to teraz śrubki typu C. Bagażnik już trzyma się mocno, to teraz montujemy nadkola. Od którego zaczynamy, nie ma to znaczenia. Najważniejsze, aby ten punkt z wycięciem i tak nie zadziorem, nie ten drugi, ten punkt trafia tutaj. Tu, gdzie jest miejsce na wylot gorącego powietrza oraz opyłków z hamulców. Na początku wklikujemy ten element. Widzimy taki bolczyk tutaj, prawda? Prawda. To ten bolczyk musi wejść tam. I teraz tutaj. Wchodzisz? To miało być łatwiej. Czy to jest zamontowane do końca? Mam wątpliwości. Nie no, widać, że do otworu na śruby brakuje mi jeszcze
Więc coś tu jest nie tak. No i teraz wskoczyło. Ale to była męka po prostu. To teraz tu na śrubkę B. Zrobiłem tak, że to włożyłem oczywiście tu, do samego końca. Bo pamiętajcie, że tam jest taki odszpień. O. I od tamtego plastiku to musi wejść tutaj. Między te dwa czerwone elementy. Bo inaczej w ogóle nie ma na to szans. Włożyłem tu. Później dociskałem. Nakierowałem sobie te dwa otwory tym. Dociskałem dalej. I przykręciłem. Dziwne, że nic nie pękło. Od czegoś takiego. To teraz błotnik z lewej strony. Druga strona, jestem pewny, że to pójdzie równie ciężko i źle. Był trzask i to nagle zaczęło pasować. Ja nie wiem, jak to normalnie się dopasowuje, ale teraz pasuje cudownie. No po prostu na siłę trzeba tutaj pchać we wszystkie strony. Polecam takie urządzonka. Jeszcze tutaj nakierowywałem, wciskałem, udało się. Udało się, no coś strasznego. I znowu przykręcamy tutaj oraz tutaj na śrubkę typu B. Po ciężkiej walce nadkola są zamontowane, to teraz zamontujemy naszą belkę wsporczą, rozpórkę. To potrzebujemy pójść na przód pojazdu. Belkę montujemy w taki sposób, że z jednej strony ten element jest czarny, z drugiej jest srebrny, w moim przypadku. I widzimy, że tu, gdzie jest czarna końcówka, to on u góry jest taki bardzo płaski i ta strona trafia tutaj, a druga strona nad gaśnicą trafia w tym miejscu. Ciekawe, jak wszystko już jest pomontowane, jak to nam teraz pójdzie. Od czego by tu zacząć? Może najpierw od miejsca, gdzie jest gaśnica. A później w podłodze. Aha! Ta podłoga idzie tak na dół, że to łatwo wchodzi. No dobra. Już tutaj środek jest ogarnięty. Myślałem, że do tego będą jeszcze potrzebne drzwi, ale teraz sobie te drzwi przykleję na taśmę, aby tak nie latały i nie hałasowały. To jest oczywiście taśma malarska, żeby nie zostawiła żadnych śladów. A trochę drzwi to uspokoi. Również na tym etapie sklejmy sobie te kabelki w jeden węzeł, aby szedł od strony kierownicy, bo później będziemy go przekładać w tym miejscu nad zaporę. Powiedziałem, że w środku już nic nie będę robił i co? I mi zaczęły elementy odpadać. Warkocz zrobiony z kabli, a to lusterko już sobie zrobimy unboxing, bo potem nie wiem, jak się do niego dobierzemy. Ale fajnie schodzi. I jest lusterko. Również sobie dam kapkę kleju, bo to lusterko strasznie odpada. Teraz zamontujemy naszą przegrodę czołową, ale w taki sposób. Tutaj widać co jak, prawda? To oczywiście ma wejść tutaj
I ten nasz warkocz kabli ma przejść przez tą szczelinkę, miejsce w tym punkcie. A jeszcze te kable nam się plączą, abym nic nie urwał. Ach, no i oczywiście wał kierownicy ma przejść przez ten otwór. Dobra, wał przeszedł. Kable. Trzeba tu o tych kablach pamiętać ciągle teraz. Jak dopasowanie od góry. O, musimy zwrócić uwagę na to, aby ten element srebrny był nad metalową ramą. Z drugiej strony oczywiście tak samo. A to miejsce na śrubkę trafia na ten trzpień i z drugiej tak samo. Oj, nie! No nie! Na bok. To ma być taka jedna czarna linia. Te wszystkie srebrne elementy mają wejść pod podłogę. Ciekawe. O, jednak te szyby to ja... Klikło! No, efekt jest doskonały po prostu. No to już nie będę się rozczulał, tylko będę przykręcał. Na początek śrubki boczne w tym miejscu. Śrubki typu C. Albo dobra, również tutaj sobie przykręcimy, załapiemy. Tu oraz tu na śrubki C. Z drugiej strony również. Tutaj oraz tutaj na śrubki C. Złożenie 89 zostało ukończone. Złożenie 90. Płyta elektroniczna. Najpierw potrzebujemy dolnej części naszego zbiornika, czyli miejsce na baterię, do którego przykręcimy lewą oraz prawą stronę. Najłatwiej to rozpoznać po tym, że lewa strona jest od strony śrubki, prawa jest od strony, gdzie jej nie ma. Również ten pasek u góry ma być przy tej krawędzi oraz ma nie wystawać ani z tej strony. Możemy to zamontować odwrotnie. Wtedy od razu zauważymy, że coś jest nie tak, bo tu jest za krótki, a tutaj wystaje. Jak już płyta lewa i prawa są zamontowane, to w tych 4 miejscach przykręcamy na śrubki typu B. Śrubki B mamy przykręcone. Teraz delikatnie to idzie na bok, ponieważ potrzebujemy podstawy uchwytu na baterię. Tutaj, gdzie mamy uszy, odwróćmy na drugą stronę. Uszy są do góry. Teraz idzie to. Kabel czarny ma iść bliżej tej strony, czyli bliżej tych uszu. I dopasowujemy te 4 miejsca na baterię do tych wklęsłych elementów. O, proszę bardzo, jest pięknie. Tutaj mamy włącznik, przełącznik. I od drugiej strony w tych 4 punktach przykręcamy na śrubki typu B. Cztery śrubki B przykręcone.
Teraz bardzo ważna rzecz, bo mamy taki sobie przełącznik i musimy odpowiednio go ustawić. Łatwo to rozpoznać po tym, że tu jedno takie oczko jest wolne. Żaden kabel nie jest przylutowany. Wolne, przylutowany, przylutowany. I przy tym wolnym oczku musi być ustawiony przełącznik. Czyli nie tak, że tu jest wolna przestrzeń, ale w ten sposób, że po tej stronie jest wolna przestrzeń, a po stronie tego ucha jest przełącznik. I to oznacza, że jest wyłączone. Dalej trzymamy ten element tak samo, że tutaj u góry są uchwyty i wsadzamy przełącznik do tego otworu. I od drugiej strony mamy napisane on, off. I jeżeli dobrze wszystko ustawiliśmy od tamtej strony, to nasz przełącznik będzie na off. Wracamy do wnętrza i w tych dwóch miejscach, oj wypadło, ale wiecie w których. Tutaj, tutaj, tutaj oraz tutaj przykręcamy na dwie śrubki typu L. Przełącznik przykręcony i działa. Nic się nie rusza, nic nie odpada. Mamy to. Zostajemy na tej stronie, ponieważ zamontujemy wspornik. To jest taki wspornik krótszy, mamy jeszcze dłuższy. No, ten dłuższy jest zdecydowanie dłuższy, więc nie powinno być pomyłki. Ten krótszy, niezależnie czy tak, to nie ma znaczenia. Wciskamy w te dwa otworki, te dwa trzpienie. I tak ma wejść do samego końca, bo tak naprawdę na tym nasz zbiornik paliwa się trzyma. Tak tutaj na tym niby zwisał w prawdziwym aucie w skali 1:1. Idąc za ciosem bierzemy dłuższy wspornik i tak samo. Te dwa trzpienie celują w te dwa otwory. Te boczne trzpienie ani w tym długim, ani w tym krótkim jeszcze nigdzie nie trafiają. No ale na razie są luźne. Pewnie przyłożymy to do auta lub do drugiej części górnej zbiornika. Zobaczymy. O, ten o wiele luźniej mi wszedł. I wypada. Ale tym się nie martwimy. Jest dłuższy wspornik. Czy nie wypadnie, jak go położę? O, nie wypadnie. Czas na naszą klapkę. Do klapki musimy dodać śrubkę oraz taką przezroczystą podkładeczkę. Podkładka idzie z tej strony. Może najpierw wsadzę śrubę. Śrubka. Oczywiście od strony zewnętrznej i od wewnątrz jakoś ładnie to nałóżmy. Bo to ma tak wejść na śrubę. No, będzie to ciekawe. Taka mała rzecz, a zajmie mi nie wiadomo ile czasu. Udało się. Teraz to wkręćmy, aby szło dalej śruby. I w ten sposób, że tu jest główka śrubki, a tu jest ta podkładeczka, otrzymujemy bardzo proste i fajne zabezpieczenie, aby ta śrubka nam nigdzie nie zginęła. O, chyba nawet przedobrzyłem. Bo nałożymy sobie teraz klapkę. Te elementy oczywiście trafiają w te trzpienie, a miejsce na śrubkę tutaj. Ale to ciężko tu wchodzi. Ale dobra, mamy to. I teraz przykręcamy śrubeczkę i klapka jest przykręcona. Niesamowita sprawa. Teraz nie musimy się martwić, że jak będziemy to odkręcać, to śrubka nam gdzieś zniknie, więc ja bardzo to lubię w samochodach czy pilotach zdalnie sterowanych, bo koszt tego jest mały, a korzyści bardzo dużo. Wracamy do wewnętrznej strony, aby przymocować naszą płytkę elektryczną. Ach, zawsze się mylę. Nie elektryczną, ale elektroniczną. Dalej trzymamy się tego, że tutaj na dole jest przełącznik, tutaj są te dwa uszy, teraz płytka, napisami w tym kierunku naszej góry trafi w tym miejscu. Ta dziurka trafia w ten trzpień, a ten i ten otwór idzie tu oraz tutaj. Tym oraz w tym miejscu przykręcamy na śrubki typu B. Płytka zamontowana, przykręcona, jakoś tam się trzyma. I teraz kabelek z niebieską wtyczką
trafia do tego miejsca sokietu numer 17. Gdybyście zastanawiali się, czemu ja mam numerki na kabelkach, to zrobiłem to, co polecałem w poprzednim odcinku, takim dodatkowym odcinku, trochę clickbaitowym, ale mówię tam właśnie, że lepiej już przed tym składaniem posprawdzać elektronikę, czy wszystko działa, bo później weź rozkręcaj cały ten model i sprawdzaj, który kabelek nie dochodzi lub nie działa, lub coś jest źle wpięte. No ja wolę to zrobić przed ukończeniem całego modelu. Dobra, mamy to. Ten nasz zbiornik, miejsce na baterię, co jest dla mnie takie zabawne. No zabawne, ale fajnie, pozytywnie zabawne, że tu, gdzie mamy miejsce na baterię, jest zbiornik paliwa w samochodzie w skali 1:1. To jest super rozwiązane. Uwielbiam takie małe, drobne smaczki, które dla większości nic nie znaczą. Nawet możliwe, że dla projektanta tego modelu nic to nie znaczyło i to był przypadek, a dla mnie jest to coś niesamowitego. Dawno tego nie było, ale wracamy do naszej ramy, a dokładnie do tego pustego miejsca, od skrzyni biegów do przekładni lub po prostu tylnego mostu tak naprawdę. I potrzebujemy nasz przegub, który trafia tą szerszą stroną do tylnego mostu, a tą cieniutką do skrzyni. I ciekawe, który element łatwiej będzie zamontować na początku, bo on się trochę odchyla, prawda? Ten most z tyłu. Czy jest aż tak sztywny, że... No dobra, my tak naprawdę możemy zgiąć ramę, trochę nagiąć wał i jesteśmy w domu. Wow, ile to pozytywnych rzeczy wiąże się z tym, że rama jest plastikowa. Myśmy mieli metalową ramę, to byśmy tak łatwo tego nie zamontowali, więc warto, że Fizi Publishing dało plastikową ramę. Oczywiście, że nie. To są tylko żarty. I okaże się pewnie, że ten model wcale nie jest jakiś wybitnie ciężki, a metalowa rama jest podyktowana mniejszą ceną, niższą kwotą produkcji tego wszystkiego. Ale złożenie numer 90 zostało ukończone. Złożenie 91. Pierwsze elementy układu wydechowego. Składanie zaczynamy od tłumika środkowego z literką 1L oraz tłumika tylnego, czyli rury wydechowej. Tutaj mamy literkę L i tą literką do góry od strony, gdzie jest oznaczone jako L1. Gdybyśmy to zrobili z drugiej strony, to po prostu nie będzie pasowało, bo ta szczelina tutaj jest za mała, a tutaj jest w sam raz. Okej. O, będzie wypadało, wiadomo. Kolejna część naszej rury wydechowej tłumika, ten trzpień, który widzimy tutaj, ma iść do góry. Czy też jest jakaś literka? Tak, jest literka L. Ona również idzie do góry. Proszę bardzo, tak bardzo. Czy na pewno dobrze jest to dopasowane? Tak, jest dobrze to dopasowane. I na to wszystko idzie element oznaczony jako L2. On ma również tutaj taki trzpień u góry, więc wiadomo, że ta strona będzie przyczepiona do naszego podwozia. I nakładamy, żeby to wszystko stało się jednością. Aha, tylko czy ja to dobrze robię? Nie, bo ten trzpień jest od strony dłuższego elementu. Dlatego mi to nie pasuje. O, łatwo poszło. Trochę taka anakonda. A, i się rozwaliło. W tych dwóch miejscach przykręcamy na śrubkę typu M. Rura wydechowa jest zmontowana, to teraz czas na tłumiki. Mamy dwa takie tłumiki i one nie wyglądają za fajnie. Ponieważ te tłumiki to jest bardzo szczególna rzecz dla Ferrari. Widać to po ułożeniu, że tutaj jest dziura. O, fajnie, że chociaż na środku dali dziurę, ale na bokach mamy takie tylko wgłębienia. Wielka szkoda, że nie dali tego również do samego końca głęboko, tak jak tego otworu, że to będzie takie płaskie niestety. Dlaczego tak nietypowo wyglądają te tłumiki? Ponieważ to są tłumiki typu snap. Syny apy. Chyba powinienem zobaczyć, jak to się czyta po angielsku. Ale z tych otworów środkowych wychodziły spaliny, tak jak w każdej innej standardowej rurze wydechowej. Ale tutaj po boczkach, w tych szczelinkach, wgłębieniach, wychodziło również samo powietrze. Powietrze wchodziło tędy oraz tędy bokami
i wychodziło przez te wgłębienia. To miało zadziałać na podstawie takiego podciśnienia, które bardziej wyciągało spaliny z rury, przez co miało to wspomóc wypróżnianie auta. Miało to pomóc w wyciąganiu spalin z rury wydechowej. Bardzo ciekawy pomysł. Ciekawe, czy działał, bo nigdzie nie znalazłem informacji, żeby to działało w praktyce. Może nie, bo już nie widzimy, żeby stosowano coś takiego. Mamy tylko płaskie rury. Nasze rury w środku mają taki, widać, daszek. Na początku jest koło, ale dalej jest półkole. To pasuje do naszych rur. Tutaj również jest półkole i nakładamy dopasowując. Czyli już wam zdradzę, że te czarne otwory powinny iść na boki. O, ciężko wchodzą, ciężko. Wspornik lewy oraz prawy zostaje nieruszony, a złożenie 91 zostało ukończone. A oto nasze elementy, które dzisiaj złożyliśmy. Nie sądziłem, że składanie nadkoli będzie czymś tak wyjątkowo trudnym. Nie wiem, jak to poprawnie powinno być złożone. Ja to wszystko robiłem na wcisk oraz na dociąganie poprzez śrubki typu B, bo inaczej nie wiem, czy to można od ręki włożyć bez problemów. Dajcie znać, czy u was to poszło bez problemów? A to wynika tylko i wyłącznie z tego, że ja popełniłem jakiś błąd przy naprostowywaniu, nadginaniu, przeginaniu karoserii. A tak wyglądają elementy, które uzbieraliśmy do tej pory. Bardzo ci dziękuję, że zostałeś ze mną do końca tego nagrania. Wiem, że jest ciężko, ale bardzo podziwiam takie osoby. Zapraszam do obejrzenia innych filmów z serii Ferrari 250 GTO. Tutaj podaję playlistę oraz zapraszam do obejrzenia playlisty z samochodami zdalnie sterowanymi. Trzymaj się, cześć!